Kolejna niedziela i kolejny duży marsz. I ponownie o godzinie 14. Jednak w porównaniu do dwóch poprzednich weekendów, tu był duży znak zapytania, czy uda się go zorganizować. Od rana w stolicy Białorusi można było zobaczyć ciężki sprzęt służący do pacyfikacji demonstracji. Więźniarki, autobusy i ciężarówki z OMON-em oraz żołnierzami. Nie zważając na to, według oceny będących na miejscu dziennikarzy, w centrum Mińska na Marszu Pokoju i Niepodległości zebrało się około 200 000 osób. Protestujący schodzili się wolniej, gdyż grupy, które wyruszały z różnych części miasta, bardzo często były zatrzymywane albo ich marsz był utrudniany. Jednak kiedy się już zebrali, nic nie stało na ich przeszkodzie. Ten marsz różnił się od poprzednich tym, że odbył się w 66. urodziny Aleksandra Łukaszenki. Stąd wśród tradycyjnych już haseł znalazły się również te urodzinowe, życzenia dla urzędującego prezydenta. Nie zabrakło też kreatywności. Protestujący stworzyli na przykład wielką postać karalucha, która przeszła ulicami miasta. Tradycyjnie już stella została otoczona przez OMON i żołnierzy stojących za zasiekami. Część protestujących, jak tydzień wcześniej, udała się w kierunku Pałacu Niepodległości, czyli rezydencji Łukaszenki. Prowadzący tam prospekt został zamknięty przez wojsko oraz OMON, a w pobliżu samego pałacu podjechały wozy opancerzone BTR. Nie zważając na to, protestujący pozostawili przed OMON-em i żołnierzami prezenty, które nieśli dla Łukaszenki, bo taki też był temat tego marszu. Nie obyło się niestety bez zatrzymań. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że zatrzymało około 140 uczestników, jak podkreślano, za uczestnictwo w niesankcjonowanej akcji protestacyjnej. Można powiedzieć, że te niedzielne protesty stanowią swego rodzaju podsumowanie całego tygodnia. To znaczy, jak bardzo udało się władzy, jak udało się tym, którzy pozostali jej lojalni względem Aleksandra Łukaszenki, zdusić te protesty i te pokojowe manifestacje. Czy więcej znowu ludzi wyjdzie, czy mniej? Czy widać jakiś spadek, jeśli chodzi o energię protestujących? To jest na pewno pytanie, które zadają sobie zarówno ci, którzy protestują, jak i ci, którzy próbują te protesty stłamsić. I ta niedziela po raz kolejny pokazała, że pomimo wielu trudności, gdyż trzeba przyznać, że w tygodniu poprzedzającym ten Marsz Pokoju i Niepodległości doszło do bardzo wielu zatrzymań. Zarówno zwykłych Białorusinek, jak i Białorusinów, jak i na przykład dziennikarzy, których zatrzymano na chwilę i jednego deportowano, wielu odebrano akredytację. Był to na pewno bardzo klarowny sygnał do tych, którzy pokazują, jak te protesty wyglądają, że trafili pod oko obecnej władzy. Niemniej ponad 200 000 osób, tak jak w poprzednich tygodniach, wyszło na ulicę Mińska, zebrało się i pokazało swojej władzy, co myśli.